W tym pudełku mam najnowszą myszkę gamingową Red Dragon Star Pro, którą dostałem kilka tygodni temu do testów. Jest bezprzewodowa, może działać zarówno po 2,4 GHz, jak i po Bluetooth, no i kosztuje 170 zł. Jak się sprawdza w trakcie grania oraz codziennego użytkowania? O tym zaraz Wam powiem. Zacznijmy od zawartości pudełka, która to jest bardzo podstawowa, bo oprócz myszy dostajemy tylko instrukcje, naklejki oraz kabel USB-C, który to jest bardzo elastycznym paracordem, dzięki czemu gdy korzystamy z myszki w trybie przewodowym, na przykład w trakcie ładowania, to nie ogranicza on naszych ruchów. Mysz w całości wykonana jest z tworzywa sztucznego, w większości matowego, choć przyciski boczne, obszar przy rolce wraz z przyciskiem zmiany DPI oraz dolne krawędzie są błyszczące i w tym ostatnim miejscu przy froncie potrafi się zbierać trochę kurzu. Na spodzie znajdziemy ślizgacze teflonowe PTFE, przełącznik trybów działania, przycisk parowania Bluetooth oraz otwór na schowanie odbiornika. Jakość wykonania jest dobra, choć w moim egzemplarzu można się dopatrzeć odstających, niedociętych fragmentów gumy pokrywającej rolkę, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie to dociąć. Ponadto myszka waży 63 gramy, a więc jest bardzo lekka, choć na taką nie wygląda. Jej profil jest symetryczny, ale ze względu na przyciski boczne jest ona stworzona dla osób praworęcznych. Podświetlenie RGB jest ograniczone do minimum i jest to w zasadzie zrozumiałe w myszce bezprzewodowej, aby jak najbardziej wydłużyć jej czas działania. Świeci się tylko rolka na kolor, który zależy od ustawionego poziomu DPI, a dostosowuje się to w aplikacji, o której powiem Wam za chwilę. Ponadto podświetlenie przy niskim poziomie baterii zaczyna migać, abyśmy wiedzieli bez zaglądania do aplikacji, kiedy podłączyć przewód. Natomiast podczas ładowania świeci się na kolor czerwony, a po naładowaniu do pełna zmienia kolor z powrotem na ten ustawiony w aplikacji. I tutaj mała uwaga, bo na początku myślałem, że z myszką jest coś nie tak. Chodzi o to, że na pierwszym poziomie DPI, którego używam, domyślny kolor podświetlenia to czerwony. Dokładnie w takim samym odcieniu jak czerwony, na który świeci się rolka w trakcie ładowania. A to oznacza, że po naładowaniu do 100% nie było tego widać, bo rolka zmieniała kolor z czerwonego na dokładnie taki sam czerwony. Trzeba więc było w aplikacji zmienić kolor podświetlenia dla tego poziomu DPI na inny. W tym przypadku mam ustawiony niebieski. No i problem rozwiązany. Wewnątrz myszki według specyfikacji znajdują się przełączniki Huano. Pre-Travel oraz Post-Travel w lewym i prawym przycisku niemalże nie występują, jednak w przyciskach bocznych skok jest spory i w szczególności Pre-Travel jest mocno zauważalny. Scroll działa płynnie, ma dobrze wyczuwalne przeskoki i nie posiada nadmiernego luzu, dzięki czemu wygodnie i precyzyjnie się go używa. A teraz posłuchajcie przez chwilę, jak ta myszka klika. Co ciekawe, producent nie chwali się na stronie, ani nawet nigdzie na pudełku czy w instrukcji, jaki sensor siedzi w środku tej myszy. Dopytałem więc o to i okazało się, że jest to Pixart 3395, a więc sensor stosowany zazwyczaj w droższych konstrukcjach, co czyni Star Pro jedną z najtańszych myszek właśnie z tym czujnikiem. Ma on rozdzielczość do 26 000 DPI, choć myślę, że większość z Was i tak nie będzie korzystać z tak wysokich wartości. Maksymalna częstotliwość odświeżania myszy to 1000 Hz, zarówno po 2,4 GHz, jak i po przewodzie. Natomiast łączność Bluetooth, jak to w każdej myszce, wiadomo, opóźnienie jest większe, częstotliwość odświeżania jest niższa, a więc trybu Bluetooth nie poleciłbym używać do grania, a raczej tylko do jakichś codziennych zadań, jak praca czy przeglądanie internetu. Wbudowany akumulator ma pojemność 400 mAh i u mnie przy łączności 2,4 GHz wystarcza to na około 46 godzin działania.
Jeżeli chodzi o aplikację, to ta działa dobrze, nie sprawiła mi żadnych problemów i znajdzie się w niej chyba wszystko, co od takiej myszki możemy oczekiwać. Widać procentowy poziom naładowania, można m.in. zmienić przypisania przycisków, dostosować debounce time, ustawić poziomy DPI wraz z kolorem i efektem podświetlenia rolki, wybrać częstotliwość odświeżania oraz LOD pomiędzy 1 lub 2 mm, a także nagrać własne makra. Redragona używam już od kilku tygodni, zarówno na co dzień, jak i do grania głównie w The Finals i uważam, że jest to naprawdę dobra, bezprzewodowa myszka gamingowa, której wygodnie się używa, szczególnie jeżeli lubicie bardzo lekkie konstrukcje. Na pewno jest ciekawym wyborem w swojej cenie, ale chętnie poznam także Waszą opinię, także koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym sprzęcie. Swoją drogą The Finals też jest według mnie bardzo fajne i nie rozumiem, dlaczego straciło tyle graczy od czasu premiery. To było już wszystko ode mnie. Link do myszki znajdziecie w opisie pod filmem, jak również do mojego TikToka, na którego bardzo Was zapraszam. Dziękuję Wam za oglądanie, no i do zobaczenia w następnych filmach.